Dzień dobry. Dzisiaj jest 15 sierpnia 2023 roku. Imieniny obchodzą Maria, Miriam, Arnulf, Napoleon, Nikodem, Nikodemia, Stefan i Tarsycjusz oraz obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Pogoda w naszym biurze w Londynie to 14 stopni słonecznie, w Singapurze jest 31 stopni, a w San Francisco 15. Cena na KNG na dzisiaj to $1,77, cena bitcoina to 29 362 dolary, obecny numer bloku BTC to 803 228, do halvingu pozostało 36 772 bloki, czyli około 227 dni i 16 godzin. Ja nazywam się Kamil Żynda, razem ze mną dzisiaj jest Łukasz Żeligowski. Cześć. A to jest 162 odcinek Kwadransa z Kangą. Dajcie proszę znać, jak nas słychać, żebyśmy się słyszeli i rozumieli. No, a ja tradycyjnie, Łukasz, pytanie do ciebie. No, słucham. Jak nazywa się drzewo, w które uderzył bus? No, nie wiem. Bambus! No dobrze. Rany. Jak tam? Czy słyszymy się ze wszystkimi? Słyszymy się, super. No to Łukaszu, co tam na rynkach? No, na rynkach mamy bardzo taką nerwową sytuację. Obserwowałem kilku analityków, którzy mówią o tym, że coś się zbliża. Mówiliśmy o tym już tydzień temu, że mamy takie wąskie kanały, w których poruszają się te wszystkie coiny, no i faktycznie tak w tej chwili to wygląda. Te ceny są bardzo, bardzo zbliżone. Aktualna cena bitcoina to 29 300, około $320. No i mowa jest tutaj o bardzo takim nerwowym zachowaniu kursu. Na pewno widzieliśmy parę dni temu olbrzymie zakupy na poziomie $29,000. Tam w pewnym momencie różnica na jednej tylko z giełd chyba wynosiła 30 milionów shortów zlikwidowanych i 600 milionów zrealizowanych zakupów, więc znaczy pozycji long zajętych, więc to takie bardzo znamienne, więc chyba coś się faktycznie szykuje. No oczywiście trzeba powiedzieć, że cena jest jeszcze taka niepewna, poruszamy się w bardzo wąskim przedziale. Tutaj mowa jest, jeśli chodzi o ten szerszy przedział, 28,5 do 30,5. No i cały czas, od 2 tygodni chyba w tym kanale jesteśmy, no i oczywiście cały czas wybicie powyżej 30 300-400 dolarów będzie dobrym sygnałem na wzrosty, a spadek poniżej 28,5 będzie na pewno sygnalizował możliwe spadki, także tutaj nerwowość jest duża, ale myślę, że co do ceny samego Bitcoina to jeszcze wrócimy. Tak. Ethereum 1839, również jesteśmy w takim bardzo wąskim kanale, dużo bardziej wąskim niż w przypadku Bitcoina. Tutaj cena cały czas porusza się w takim przedziale 1800-1950. Mamy bardzo takie czasami nerwowe wybicia, ale generalnie analitycy i nasi mazakopisarze są zgodni, że cena, tutaj spadek, jakiś gwałtowny wzrost powyżej tej średniej kroczącej 20-dniowej będzie pokazywał, że będziemy mieli wzrosty 1930, 2000, to są te poziomy, które są w zasięgu ręki, natomiast spadek poniżej 1800 może sygnalizować jakieś spadki, tam pojawiają się nawet kwoty takiej oporu, punkty oporu, że ta cena do 1700-1680 może spaść. Oczywiście jak będzie, to nie wiemy, może wzrośnie, może spadnie, a może pójdzie bokiem. No ale tak jest. Mówiąc o Bitcoinie i cenie Bitcoina, nie możemy nie powiedzieć o wielkim wydarzeniu, które dzisiaj jest 15 sierpnia i dzisiaj spodziewamy się bardzo ważnej decyzji, albo przynajmniej jest taka możliwość, że SEC poda decyzję odnośnie ETF-u. Czy będzie BlackRock miał ETF-a bitcoinowego, czy nie? To jest ciekawe. Jak myślisz? Jak to mówi, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Ja myślę, że dostanie. No pytanie, czy dzisiaj, nie? No czy dzisiaj, myślę, że jeżeli spojrzymy ogólnie na BlackRock,
trochę się dowiedziałem na temat BlackRocka. No tak, podziel się. Bo to... BlackRock to jest w ogóle taka historia, nawet nie sam BlackRock, tylko Larry Fink, który jest zarządzającym, głównym dyrektorem całego BlackRocka. To jest postać naprawdę nieszablonowa, która myślę, że ma w tym momencie bardzo duże wpływy w Stanach Zjednoczonych, tak? No to jest osoba takiej w krótkiej pigułce, no to jest osoba, która zaczęła w latach 80. swoją karierę, najpierw handlowała obligacjami, w 86 roku stracił $100 milionów na rynkach, czyli tam miał mały poślizg, no i tam ogólnie próbował się odbić. W 88 roku dogadał się z panem Schwarzmanem, który był właścicielem Blackstone, stąd też nazwa BlackRock. No i już mieli w 1989 roku, po roku zarządzania, mieli $2,7 miliarda po zarządzaniu środków inwestorów, tak? W 1994 roku to już były 53 miliardy. I teraz nieźle. W 2000 roku była pamiętna ustawa dotycząca, Kongres przegłosował ustawę w Stanach Zjednoczonych dotyczącą regulacji ETF-ów i derywatyw, no i wtedy BlackRock przejął Merrill Lynch i zaczął inwestować na rynku ETF-ów. No i bardzo się szybko rozwijało, bo w 2008 roku już miał $1,3 tryliona pod zarządem, tak? No i w 2008 roku jeszcze taka sytuacja, że był kryzys, nie wiem, czy wszyscy pamiętają. No nie wiem, no właśnie, i to były bardzo toksyczne elementy inwestycyjne związane z tym. No i tutaj do kogo się zgłosił rząd Stanów Zjednoczonych, żeby naprawić tą sytuację i restrukturyzować? Do BlackRocka. Do BlackRocka, do pana Larry'ego Finka. No i przez to, że pomagał bankom takim jak restrukturyzować się Lehman Brothers, Bear Stearns i ogólnie upadłość, cały proces upadłościowy, czyli zwracanie środków użytkowników i Freddie Mac, no to już wtedy zaczęła się jego kariera bardzo szybko napędzać, tak? W 2020 roku, czyli bardzo niedawno, Fed miał taką potrzebę, że musiał, no tam obligacje bardzo mocno wyskoczyły do góry, Fed musiał zareagować na to i postanowił inwestować w ETF-y. No i tu pytanie, do kogo się Fed zwrócił, żeby inwestować w ETF-y? Do naszego znajomego z BlackRocka. Tak, do naszego znajomego z BlackRocka, który wtedy, no to jest bardzo ciekawe, który wtedy poprosił $48 milionów rocznie za obsługę tego właśnie zakupów ETF-ów przez rząd amerykański. Ale $48 myślę, że nie potrzebował w tym momencie, jeżeli miał takie środki pod kontrolą. Potrzebował kontroli nad tymi środkami, Dokładnie. tak? No i wtedy co zrobił? Wtedy ogłosił publicznie, że zbliża się fundamentalna zmiana w kapitalizmie w Stanach Zjednoczonych, wiedząc już, że ma środki Stanów Zjednoczonych, rządu, Fedu, tak? Do dyspozycji na to, żeby wydawać na swoje ETF-y. No i przez to inwestował w spółki związane z ESG, czyli Environmental, Social and Governance. To jest taki indeks spółek, które spełniają wymagania związane z tym, no i mógł przez to, że kontrolował większość tych spółek, mógł wpływać na to, jak te ESG są wprowadzane. W ogóle o ESG to można byłoby zrobić osobny program. Jest, tak. Generalnie ESG to jest taka doktryna, która mówi o tych zielonych, ochronie klimatu, dania równych szans każdemu i tak dalej. Oczywiście to są piękne hasła, ale za nimi tak naprawdę jak zwykle kryją się po prostu pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Indeks ESG pozwalał określać, które firmy mogą dostać kredyty, tak, a które nie mogą. No i o tym decydował między innymi BlackRock. Kredyty, w które spółki będą inwestować, będzie BlackRock. No i tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej statystyki, bo w tym momencie BlackRock, State Street i Vanguard, czyli 3 największe fundusze inwestycyjne na świecie, obsługują, mają kontrolę nad 88% spółek z S&P. Nieźle. Czyli całkowita praktycznie kontrola, a wszystkie spółki, które pośrednio są kontrolowane przez te 3 spółki, czy te 3 fundusze, mają globalnie 66 trylionów dolarów pod zarządem, gdzie nie wszyscy wiedzą, ale jest 400 trylionów na całym świecie pieniędzy i oni kontrolują w ten sposób 1/5 globalnej ekonomii. No i tutaj dochodzimy do tego, czy BlackRock dostanie ETF. Tak, no właśnie, czy BlackRock dostanie ETF? Tutaj pojawiają się różne komentarze. Słuchałem wypowiedzi byłego szefa SEC-u i on mówił o tym, że no tutaj raczej szykuje się duża zmiana. On z jednej strony mówił, że oczywiście sytuacja jest niepewna, nie wiadomo czy dostanie, ale on mówi, nie widzę powodu, żeby pytanie nie powinno być sformułowane czy,
tylko kiedy. Dokładnie tak. I to jest ta zmiana. Ja chcę jedną rzecz teraz pokazać. Słuchajcie, to jest, nie wiem jak ja to mogę zrobić, chyba mogę kliknąć sobie tu i pokazuje taki wykres. Ten wykres jest bardzo, bardzo ciekawy. Ten wykres pokazuje nam cenę złota. Cenę złota w ciągu ostatnich tam chyba 30 czy 50 lat. Bardzo ciekawy moment. Jak myślisz, w którym miejscu był ogłoszony pierwszy ETF na złocie? Ja już wiem. Tak, więc w 2003 roku pierwszy ETF w Stanach dostał zgodę, przynajmniej tak mówi mi Google i od tego momentu złoto wystrzeliło z $300 do prawie 2000 dzisiaj, a tam w ciągu kilku lat wskoczyło w ciągu kilku lat na takim stabilnym rynku, tak? Bo powiedzmy, że rynek złota był bardzo stabilnym rynkiem, tak. A tu nagle mamy wyskok do $2000, no to jest według mnie bardzo znamiennie pokazuje, co się może zdarzyć z Bitcoinem, jeżeli ten ETF, czy te ETF-y zostaną zatwierdzone, no bo to nie jeden, tylko tych firm jest wiele. No ilość przesłuchań, które BlackRock miał, tam były przesłuchania ustne, były uzupełniane dokumentów. W tej chwili wydaje się, że faktycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten ETF został ogłoszony. Powiedziałbym, że praktycznie wszyscy analitycy mówią, że ogłoszenie tego ETF-a spowoduje bull run i będziemy mieli nowy, bardzo długi i dynamiczny cykl wzrostu Bitcoina. No tutaj rozmawialiśmy sobie przed spotkaniem, Kamilunie, że ten $1 milion w perspektywie kilku lat wcale nie wydaje się w tym momencie taki odległy, no bo pamiętajmy, Bitcoin jako narzędzie inwestycyjne daje bardzo dobre możliwości, bardzo wiele firm chce inwestować, chce móc kupować Bitcoina, a niestety nie mogą tego robić, bo mają jakieś wewnętrzne zasady typu, że tylko przez instrumenty giełdowe. No i otwarcie ETF-a po prostu rozwali. Dokładnie, no i tutaj biorąc to jeszcze pod uwagę przy tym wszystkim, że właśnie Larry Fink brał udział w kształtowaniu tej ustawy o ETF-ach. No to chyba wie, jak to zrobić. Brał udział w tych ETF-ach na złocie na 100%. No i tu ciekawe, że w ostatnim roku wyciekła właśnie ta analiza, o której mówiliśmy kilka tygodni temu, że BlackRock poleca swoim inwestorom inwestować 84% środków Bitcoina. Bitcoina, no właśnie. I tutaj jeszcze jedna rzecz, żeby to dorzucić jeszcze cegiełkę do tego wszystkiego. W 2017 roku Larry Fink powiedział w wywiadzie dla Bloomberga, że Bitcoin to jest indeks prania brudnych pieniędzy, no a w zeszłym roku powiedział, że 84% żeby inwestowali. No jeżeli taka osoba, która ma taki background za sobą i takie wpływy w Stanach Zjednoczonych, mówi o tym, przynajmniej wobec w sumie, tak? Jaki będzie jej następny ruch, no to myślę, że tutaj, tak jak powiedziałeś, nie kwestia, czy dostaną tego ETF-a, tylko kiedy. Tak, no to jest wielkie wydarzenie. Jestem naprawdę ciekaw, czy dostaną tego ETF-a dzisiaj. Wydaje się to wielce prawdopodobne, chociaż nie brakuje głosów, które mówią, że jednak to jest niepewne. Jeszcze jedna rzecz, bardzo wiele sygnałów dochodzi z wnętrza SEC-a do prasy, zaczynają się ujawniać jacyś wewnętrzni informatorzy i tam coraz częściej pojawia się hasło zmiana patrzenia na krypto, że SEC zaczyna zmieniać swoje nastawienie do krypto i wygląda na to, że będziemy mieli, że jest możliwa zmiana polityki. Tak tylko chyba jest 10 kandydatów w tej chwili, czy 8 kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, przynajmniej jak sprawdzałem, tych było 8, tak mi się wydaje, 5 z nich jest zaangażowanych w krypto. A w tej chwili chyba nawet już więcej, no bo zostały ujawnione, że nikt to inny jak sam Donald Trump, który jeszcze parę lat temu mówił negatywnie o Bitcoinie, mówił, że to nie jest dobra rzecz, że krypto nie jest dobra. Sam, no oczywiście pamiętamy jego NFT-ki, dwie kolekcje kart, które rozeszły się w mgnieniu oka, oczywiście dały mu zarobić, w związku z tym myślę, że mógł zmienić nastawienie, no i zmienił, ma ujawniony portfel, między innymi portfel na Ethereum. Nie wiadomo oczywiście, jaki to jest adres, ale on zgłosił, że posiada taki portfel i na nim znajduje się nieduża kwota pieniędzy, bo między 250 000 a 500 000 dolarów. Taka jest wartość tego portfela w momencie składania sprawozdania, bo każdy kandydat na prezydenta musi zgłosić taki bardzo szczegółowy formularz.
Dużo tych kandydatów mówi o krypto. Wydaje się, że jest duża szansa na to, że wygra kandydat, który będzie pro-krypto, a to będzie na pewno oznaczało jakąś zmianę polityki Stanów Zjednoczonych, a co za tym idzie i też bardzo duży wpływ będzie miało na cały nasz rynek, na rynek krypto. Świetne wiadomości, w odróżnieniu od wiadomości, jakie ostatnio słyszeliśmy o SBF-ie. No tak, SBF pójdzie do więzienia. On nawet już jest. Tak. Tak. Wyszedł z domowego aresztu. Otóż okazało się, że próbował przy pomocy VPN-a, kontaktował się z kimś tam i próbował wpływać na zeznania świadków. No, taka mała wtopa. Podejrzewam, że robił to nie pierwszy raz, robił to wiele razy, teraz po prostu się wydało. No i mamy sytuację, w której sąd bezlitośnie go jednak karze i wkłada za kratki. Jedni się bardzo z tego cieszą, bo patrzą na SBF-a jak na wielkiego oszusta i osobę, która w taki cyniczny, celowy i zaplanowany sposób oszukała innych. Ja myślę, że jak zwykle prawda nie do końca jest taka oczywista. Bardzo możliwe, że SBF może żył trochę w jakiejś łudzie, może faktycznie nie zdawał sobie sprawy ze wszystkiego, a może też żył konsekwencjami tych swoich wcześniejszych decyzji. Niemniej oczywiście nie tłumaczę go, to uważam, że winny jest, no jeżeli wydajesz 150 tysięcy na catering, tak? To tam wydawał $30,000 dziennie. $30,000 dziennie na catering. Tak, na Bahamach. No, to tak sobie żył. No myślę, że to nie mógł nie zauważyć tego, tak? Tak, no ale tu chodzi o to, że on udostępnił dziennikarzom zapiski swojej ówczesnej dziewczyny, Caroline, która była szefową Alamidy. No i tam ogólnie pośrednio wpływał, no nie bezpośrednio na zeznanie, mógł wpływać na zeznanie tych świadków, no bezpośrednio wpływał na Caroline, tak? Można tak powiedzieć. No a ona teraz jakby chyba się przestraszyła, bo wygląda na to, że ona współpracuje z prokuraturą i będzie zeznawała przeciwko Samuelowi. No tak to jest. Może przeczytamy tutaj parę pytań, widzę z komentarzy, jest fajnych. Kubek zadaje pytanie, bo widzę, że tutaj na Telegramie zadał pytanie, ma 30 łapek w górę na Telegramie. Kiedy Kango wprowadzi deflacyjność na stałe? Na razie nie planujemy samej deflacyjności wprowadzać. Uważamy, że ograniczona podaż to jest wystarczający duży bodziec. Muszę powiedzieć, że taka deflacyjność, jaka na przykład jest w Ethereum, no ona jest o tyle pozytywna, że ona w każdej chwili może się z powrotem zamienić w inflacyjność, nie? Bo produkujemy nielimitowaną ilość ETH-ów, tak, i te tokeny są owszem spalane, więc na razie bilans jest ujemny i wygląda na to, że będzie taki, natomiast w przypadku tokena KNG na razie nie myślimy o tym. Te 21 milionów, no teraz trochę mniej, no bo jednak zostało sporo spalonych, pozostanie w cyrkulacji, ale akcje takie jednorazowe spalania jak najbardziej myślę, że się będą pojawiały. Tak jak przy naszym IEO. Dokładnie. No i tutaj jeszcze mam pytanie od Majka. Panowie, czy na Kandze będą dostępne przynajmniej podstawowe zlecenia traderskie? Samo zlecenie w market price to dużo za mało. Oczywiście, Mike, zgadzam się z Tobą w 100%. To są pierwsze nasze zmiany związane ze zleceniami traderskimi. Mamy oczywiście limitowane stopy sele, mamy market price stopy i skup i sprzedaż i już wkrótce pojawią się te bardziej zaawansowane, takie jak kroczące, śledzące kurs ceny, kurs waloru. Kurs. Nie wiem, coś mi się tu rzuciło. Tak, wakacje są. No więc będą takie zlecenia, one będą się stopniowo pojawiały na Kandze. Chcemy dać narzędzia również takim traderom, powiedzmy i zawodowym oczywiście, ale też takim ludziom, którzy chcą kupować albo sprzedawać w troszeczkę bardziej świadomy sposób. Będziemy to wprowadzali. No mamy zlecenia cykliczne, to też jest coś, na czym mi osobiście bardzo zależy. To jest mechanizm, którego używam aktywnie i cieszę się, że jest dostępny na Kandze. Jestem w ogóle wielkim zwolennikiem takiego kupowania po stałej, za stałą kwotę co powiedzmy tydzień, co miesiąc. To jest coś bardzo, bardzo dobrego.
Małe kwoty i tego nie zauważasz nawet, a tak, właśnie, tam 100 zł, tak. 100 zł miesięcznie, tak? To nie jest kwota, która mnie jakoś straszliwie boli. Owszem, to nie jest tak, że to nie jest pieniądz, ale to jest kwota, której mogę przeżyć, tak? Bez 100 zł, czy nawet bez 300 zł i w ten sposób kupować sobie krypto, zapewniając emeryturę. Słuchaj, niedawno dowiedziałem się ciekawej rzeczy. Otóż pewna postać znowu robi shorta. No. Pan Michael Burry. Nie wiem, czy kojarzysz, myślę, że kojarzysz, bo to świetny film był. Oglądałem ten film ze 4 razy. No, pan Michael Burry, który przewidział krach w 2008 roku, przewidział go, co prawda, już chyba w 2005 i zaczął inwestować i trochę za szybko zaczął inwestować, no ale zgodnie z wynikami, które opublikował, wtedy zarobił 700 milionów ponad dolarów dla swoich klientów i 100 milionów dla siebie, także wielkim wygranym był. Od tamtej pory zaliczał kilka drobnych wpadek, ale nic wielkiego nie robił. To były raczej takie słowne jakieś wypowiedzi, gdzie się mylił, czy sprzedawać, czy kupować, ale Michael Burry teraz zrobił ruch i musiał go ujawnić. I się okazało, że zrobił znowu big shorta zrobił. Bigger shorta. Tylko takiego bigger shorta, bo poszedł na całość, tak mi się wydaje, to jest 1,6 miliarda dolarów, ponad 1,5 miliarda dolarów na shorty na Standard S&P 500 i na Nasdaqu, mniej więcej tak porówno założył shorty. Oczywiście nie wiemy, kiedy dokładnie to zrobił, nie wiemy, czy je jeszcze ma, bo może już ich nie ma, tak. Ale wiemy i nie wiemy na jaki okres te shorty założył, więc nic nie wiem. Wiemy tylko, że założył takie shorty. No 1,6 miliarda dolarów to jest niebagatelna kwota, to jest zdecydowana większość kapitału, którym dysponuje. Fajny sygnał. Co to może znaczyć? To też jest, z tym Michaelem Burrym to jest, każdy kij ma dwa końce. No, dla nas jako świata krypto, to ta osoba jest taka trochę chudowa, no bo on jest nie za bardzo w stronę do kryptowalut przekonany. On no nie. Właśnie, mówi tak bardzo, jak nie neutralnie, to bardziej negatywnie o kryptowalutach. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, których jego może irytować, to, że po prostu nie miał czasu się zająć krypto i nie do końca rozumie jego działanie. Myślę, że jak zarobi trochę na krypto, to wtedy zmieni swoje zdanie. Na razie nie wiem, czy zarabia, czy nie zarabia. Na razie zrobił tego shorta, to będzie wielka rzecz, jeżeli faktycznie mu się uda tutaj coś uszczknąć. Tak, i w ogóle polecamy każdej osobie, która chce zacząć przygodę z rynkami finansowymi, żeby oglądała film Big Short. Przynajmniej ja polecam. O tak. Bo to jest jeden z najlepszych filmów na ten temat. Tam naprawdę można dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy, jak wygląda wewnątrz to wszystko, tak? Od środka. Wiele osób nawet mi mówiło, że ten film to nie jest, traktują go troszeczkę bardziej jak dokument, oczywiście z przymrużeniem oka, to znaczy może nie tyle, że na wesoło, ile pamiętajmy, że to jednak jest tylko hollywoodzka produkcja, ale faktycznie wiedzy i informacji całkiem sporo można tam znaleźć. To jest dobry wstęp do tego, żeby zacząć szukać po prawdziwych źródłach, tak? Sobie zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało. Książkę warto też poczytać, ciekawie się czyta. No te giełdowe historie są zawsze poczytne. Wilk z Wall Street, tak, czy Big Short, no to są pozycje, które warto sobie poprzyglądać i się z nimi wtedy on był naprzeciw całemu światu. Tak. Wszyscy mówili, wszyscy się z niego śmiali i to przez długi czas, a później on spił śmietankę. Tak, spił śmietankę, faktycznie udało mi się, chociaż z tego co pamiętam, to tam blisko bankructwa bardzo było. Tak. Bo troszeczkę za szybko bo te pozycje, uderzył. Które utrzymywał, one bardzo dużo kosztowały i zaczęli wszyscy inwestorzy się wycofywać, no bo właśnie to było tak nielogiczne, że wszystkie te indeksy szły do góry, a on grał przeciwko. I w pewnym momencie zaczęła sytuacja się odwracać, tak? No bo nie wszyscy znali sytuację taką wewnętrzną, bardzo wewnętrzną, tych toksycznych aktywów. To wymagało faktycznie dużej wiedzy i znajomości rynku i też z drugiej strony... Mało kto zaglądał w te dane. Właśnie, uwierzyć w to, że coś takiego się działo, to wtedy było, jak, przecież to jest niemożliwe, żeby coś takiego mogło być. Kamil,
Miał być dzisiaj krótki odcinek. A już pół godziny. A już pół godziny minęło. Dzień świąteczny, a mimo to my pracujemy. Powiedz może, jak tam konkurs? W konkursie dzisiaj mamy wygranego. Mamy wygranego, tak, super. Tak, mamy tutaj, wygrał Stanisław Zuchowski 5474 i też musi mieć super szklaną kulę, bo pomylił się tylko o $2. Gratulacje. Wstawił $29 377, a od 9 rano na naszej giełdzie kurs Bitcoina do USDT wynosił $29 375. Nieźle. I wygrał 47,2 KNG. No i tutaj możemy powiedzieć o tym, jakie są warunki konkursu. Tak, Łukaszu. Więc jeżeli ktoś chce, w ogóle jestem zszokowany, jak dokładnie czasami są ludzie, to ta analiza faktycznie działa, jak widać. Może podziel się, jeżeli jesteś tutaj, Stanisławie, z nami, to podziel się, jakiej analizy używałeś, żeby wyznaczyć tą cenę, to jest coś niesamowitego, ale tym wszystkim, którzy mają swoje narzędzia, swoją wiedzę, proponujemy, pokażcie, co umiecie, napiszcie teraz hashtag kwadrans z Kangą 163 tak jest. I podajcie cenę w dolarach, jaką uważacie, że będzie we wtorek o godzinie 9 polskiego czasu. Swoje propozycje można dawać do końca jutrzejszego dnia, do końca środy. Nie edytujemy wpisów i liczy się pierwszy czy ostatni wpis, bo ja już nie pamiętam. Chyba pierwszy wpis się liczy, więc tutaj ostrożnie podawajcie swoje typy. Ten, kto będzie najbliżej i nie pomyli się więcej niż $25, dostaje nagrodę w postaci tokenów KNG w ilości 10% łapek w górę pod tym filmem, a w tym momencie, więc jest to dobry czas na to, żeby zachęcić każdego do dania łapkę w górę, kliknięcia subskrybuj, dzwoneczek, napisania komentarza, choćby technicznego, skąd nas oglądacie. No i oczywiście, jeżeli jesteście cały czas z nami, to z pewnością uważacie, że ten materiał ma wartość, podzielcie się nim ze swoimi znajomymi, warto szerzyć dobrą wiedzę, dobrą informację, a nam w tym pomagacie, że możemy dotrzeć do naprawdę większego grona osób. Tak, no i przede wszystkim, Stanisław, prosimy o kontakt z naszym supportem. Tak, to jest kontakt@kanga.exchange i dalej poprowadzimy weryfikację, no żeby wysłać Ci nagrodę niezwłocznie. Jak najszybciej. No. Tak, i tutaj jeszcze fajne pytanie mamy od Kubka 1988. Druga część pytania. Czy macie w planach zmiany ilości kupna-sprzedaży tokena KNG? Limit jest pół KNG. Na razie nie rozmawialiśmy na ten temat, możliwe, że ten limit trochę zmniejszymy, no ale nie aż tak bardzo, nie zależy nam na tym, żeby na rynku KNG były śmieciowe, takie drobne trady, raczej jeżeli zmniejszymy, to będziemy dążyli do tego, żeby ten pojedynczy trade był w wartości, powiedzmy, $1, tak? To jest to coś, co byśmy chcieli zachować. Mniejsze zlecenia chyba nie ma sensu składać, one tylko zaśmiecają rynek, ale nie mówię nie wycofujemy się. Kiedyś myślałem, że Dodge'a nigdy nie będziemy listować, nikomu tego nie mówiłem, ale tak sobie myślałem, a Dodge od tygodnia jest z nami i też się z tego powodu cieszymy. Tak, a jak już mówimy o Dodge'u, to jeszcze tak tylko wtrącę jedną rzecz, która jest związana z Dodge'em. Musk kontra Zuckerberg. No jednak nie zawalczył. Zuckerberg jest cały czas chętny. On gotowy, powiedział, że powiedzcie tylko gdzie, on przyjeżdża i walczy. A Musk to ściemnia, że go boli nóżka, że tutaj nie może tego, że tu termin mu nie pasuje. Także jestem po stronie Zuckerberga, może nie po Facebooka stronie, ale po stronie Zuckerberga, który powiedział, że jak spoważnieje Musk i będzie chciał naprawdę odbyć tę walkę, to on jest bardzo gotowy, ale nie będzie się bawił w jakieś popierdółki, bo on traktuje sport bardzo poważnie. Także nieźle. No zobaczymy, jak będzie. Ja nie wyobrażam sobie tej walki, jakoś tak, no nie jestem wielkim fanem sportów walki, nie oglądam tego, więc nie jest to dla mnie jakaś wielka atrakcja, ale myślę, że samo wydarzenie byłoby na pewno czymś w ciągu roku, przyciągnęłoby bardzo, bardzo wiele osób. Patrzę w swoje notatki, mamy jeszcze kilka, na przykład o Coca-Coli nie powiedzieliśmy, albo o Argentynie nie powiedzieliśmy, ale myślę, Kamil, że to jest dobry moment, żeby kończyć ten dzisiejszy odcinek. Pozdrawiamy Sławka, gdziekolwiek jest. Sławek dzisiaj jest albo w Gruzji, albo jeszcze w Turcji. No proszę. Ale myślę, że już dzisiaj powinien być w Gruzji. Chyba. Już być powinien w Gruzji.
To wypij trochę zepsutego soku z winogron za nasze zdrowie. Pamiętajmy, to Gruzini sobie przypisują pierwszeństwo w tworzeniu tego zacnego trunku. Nie Francja, tylko właśnie Gruzja. Tam podobno pierwsze wino było produkowane. No, zobacz, trzeba byłoby zgłębić temat, ale... Ja preferuję jednak francuskie. Francuskie? No, słuchaj. Gruzińskie są takie ciężkie. No, że tak powiem, na temat gustów nie dyskutujemy, Tak. Natomiast zapraszamy wszystkich na zbliżający się No Comment, który będzie w sobotę o 19. Będziemy mówili o wskaźnikach związanych z ceną Bitcoina, o narzędziach do analizy ceny, predykcji. Nie będzie to zaawansowany materiał, tylko raczej dla początkujących. Chcemy pokazać, jak można zacząć tą drogę. No i powiemy o kilku modelach, które nas fascynują, które wydają się być najciekawsze. Patrzę, czy coś jeszcze miałem powiedzieć i zaraz się okaże, że miałem jakieś newsy przekazać, a dobra, ja już nic nie mam. Jest okej. Pół godziny, dzisiaj wystarczy, pogoda super, wszyscy pewnie tak na plaży, chociaż ogląda nas trochę osób, ale myślę, że pół godzinki na dzisiaj wystarczy. Dziękuję bardzo, Kamilu. Dziękuję Ci bardzo, Łukasz, i do zobaczenia w sobotę. Do zobaczenia w sobotę. Cześć. Cześć.